proszę Państwa, witam Was Paulina Klimek prosto z serca Kalisza. Jesteśmy na gali XTB KSW 118 i otworzyliśmy ten event Mateuszem Wieczorkiem, który nie dość, że przedłuża swoją passę samych zwycięstw w profesjonalnym, amatorskim zresztą też, MMA, także nie było do tej pory na tabeli czerwonego kwadracika. Na dodatek rozprawia się wszystkie rundy na Twoją szalę. No i oczywiście ten short notice, który bierzesz, rezygnując z wielu rzeczy, ale też uporając się prywatnie z wieloma demonami, o których się tak naprawdę z nami przed chwilą podzieliłeś. No same wiktorie, gratulujemy. Tak, chciałbym jeszcze sprzedać samochód, bo nie mogę sprzedać go już kilka miesięcy. Mitsubishi SX do sprzedania w super stanie, zapraszam, piszcie do mnie, bo jeszcze jakbym sprzedał samochód, to by były jakiś piękny, na pewno tydzień, jeden z piękniejszych w moim życiu, także zapraszam, piszcie do mnie, chętnie sprzedam, zejdę z sceny. Dobra, Mateusz, krótko o walce. Konsekwentnie wejścia w nogi, przepiękne, nieczytelne, szybciutkie, mega takie dynamiczne, eksplozywne, raz w jedną, raz w dwie poprawianie, skuteczne ground and pound. No nie będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, bo to była wspaniała, oldschoolowa lekcja prawdziwego, mocarnego MMA z góry. Czy tak właśnie miało być? No tak, dokładnie tak miało być. Obejrzałem walki Michała, byłem przerażony tam jego cegłą. Jak bałem się, że dostanę w głowę, to że wybije mi MMA z głowy. Nawet przed tą walką dzisiaj leżałem sobie w łóżku, mówię, nawet jak wygram, to kończę karierę, bo to mnie za bardzo stresuje. No ale chyba jednak jeszcze jej skończę, zobaczymy. Plan był dokładnie taki sam, dużo stresu, nie miałem game planu takiego przepracowanego w okresie sparingowym, bo wziąłem walkę na 2,5 dnia przed galą. Tyle, co się udało przerobić na dosłownie 2 treningach i rozruchu. Mój trener mi już nakreślił, trener Leszek Kulik nakreślił mi dokładny plan. Tutaj przyjechałem pod okiem Adama Grabowskiego i bardzo dziękuję Krzysztof Gutowski, który też mnie wziął pod swoje skrzydła i dzisiaj w teamie Nemesis, ale oczywiście ja też tam jeżdżę, trenuję razem z nimi, może nie na co dzień, ale jestem tam dosyć często. Także team Crossfight, team Nemesis, team Sniper i dokładnie taki plan, cały mój sztab był zgodny, również z moim głupszym bratem. Wszyscy to samo mi powiedzieli, ja tylko to zrobiłem. Fajnie, bo jeszcze dzisiaj mi powiedzieli o tych przyruchach i tak naprawdę bardzo mało ciosów wyprowadziłem, bo te ciosy miały być, jeśli już były wyprowadzane, to tylko i wyłącznie, żeby go zmylić, że będę bił, a i tak miałem nurkować w nogi. Także no udało się cały game plan dokładnie, głowa do środka, jedna noga, później przepięcie na dwie i pod siatką, ciasno. Z każdą rundą rozkręcałem się coraz bardziej czasami i szczerze mówiąc nie obchodziło mnie to, w jakim stylu się skończy, bo w przypadku wzięcia takiej walki dla mnie liczyła się tylko wiktoria. Więc mamy zwycięstwo, efektywnie doprowadziłem do tego, co miałem. Oczywiście pozdrawiamy trenera Leszka Kulika, który zawsze tutaj ze swoimi podopiecznymi z Crossfight Radom i nie tylko bywa. Przykro nam, że nie może być trener z nami, ale oczywiście komunijny prezent tutaj Mateusz dołącza, wysyła córce. No i teraz tak, ta mowa końcowa była pisana, czy to tak wszystko z serducha? Powiem Ci, że masz bajerę, masz gadane. Skupiłem się ogólnie, zanim zacząłem trenować MMA, na rozwoju intelektualnym i postanowiłem go przełożyć też. Mimo wszystko to nie jest sport, gdzie wygrywa najmocniej bijący, najlepiej obalający, tylko wygrywa najsprytniejszy, najinteligentniejszy. Więc tej przemowy nakreśliłem sobie, jak robiłem wczoraj zakupy w Lidlu, kupowałem sobie szynkę drobiową i mówię, no nie będę przyklinał, a chuj. Niech daję podwyżkę, powiem, że nie mogłem spać, to jest akurat prawda, miałem bardzo słaby sen i zegarek też to podkreślał, miałem bardzo wysokie tętno, bo ja jak wstałem mam 40 parę, teraz miałem 60, a w ciągu dnia spoczynkowe miałem nawet 90, bardzo się bałem tej walki, no i też nie chcę zgrywać twardziela, też tak naprawdę nie ma odwagi bez strachu, to nie jest tak, że jeśli ktoś mówi, że się nie boi, może się nie boi, ja się boję i robię to jakby ze strachem, ale staram się to przezwyciężyć i uważam, że na tym polega odwaga, także to jest moje myślenie i lekko było podkolorowane pod tym względem, że sobie wymyśliłem to wcześniej, a resztę po prostu powiedziałem szczerze. Dobra, i ostatnie pytanie ode mnie, jak wygląda sytuacja kontraktowa, bo skoro short notice, to pewnie taka była próba, no ale pokazujesz, że zasługujesz na kontrakt. Szczerze to mówiąc nie wiem co teraz, na pewno chciałbym wrócić do tego turnieju, bo ja traktuję MMA jako narzędzie do wykorzystywania ludzkiego potencjału, więc walki za granicą to jest jeszcze większy dyskomfort niż walka tutaj w kraju. Wiadomo, że rywal robi największą robotę, ale chciałbym wrócić do walk za granicą. Została mi przełożona ta gala, której miałem się bić w Austrii na wrzesień, więc chciałbym tam wrócić. A jak będzie KSW miało dla mnie jakąś ciekawą opcję lub ja będę potrzebował jakiejś walki, to mam nadzieję, że Wojsław będzie o tym pamiętał. Może kiedyś będzie walka w Radomiu na KSW, więc bardzo chętnie. Na pewno się nie zamykam, doceniam te szanse i nie mówię nie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym KSW zawalczę, ale na razie chciałbym wrócić do walk za granicą. Oczywiście życzymy Tobie wszystkiego najlepszego, wspaniale dzisiaj wspaniale zaprezentował się dzisiaj nam Mateusz Wieczorek, serdecznie gratulujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, otworzyliśmy już galę XTB 118 KSW 118, z tej strony nadal Paulina Klimek, a ze mną Steven Krty, który przerywa niefortunną pasę i wraca na ścieżkę zwycięstw. We have to take it into the forgiveness, all those 2 losses or 3. No, there were 2 losses. It's all gone. We don't remember it. We don't want it. You're won. You finished the game. And now you're back. How does it feel? It feels great. I just want to apologize to my team because as always, I'm not listening for the first, I think, going to the plan, but do some bad things. So need to apologize to my team. I'm not listening. We tried to make me better. So thank you, Daniel, of course, for the fight because he get to some short notice. So we know he will be not good prepared as me. That's. Thanks to my team and Daniel, of course. Yeah, a brief translation, please. Zapominamy o 2 przegranych, które miał Steven i teraz on mówi nam, że jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się wygrać i kieruje też słowa przeprosin w stronę swojego narożnika za to, że nie zawsze do końca jest posłuszny, nie zawsze słucha wskazówek, ale kiedy czuje ferwor walki i czuje, że to jest na jego stronę, no to czuje tę krew i bierze to na swoją odpowiedzialność. Dziękuję również Danielowi za to, że podjął walkę, że uratował ją, a teraz przechodzimy jeszcze do kilku niuansów technicznych. So, you felt immediately that your grappling is on another level comparing to Daniel's. When was the moment that you were like, okay, I'm into it? It was always when he kicked me to the leg and I always fall down. It not hurts now, maybe tomorrow, as I said in the cage. But if he grabbed me, I always fell on his legs. Maybe when he was faster, maybe he gave me some good punches, but it did not happen. I always grab him and beat him on the ground. But it's really interesting because my preparation on the ground was less than in the stand-up, you know. So The irony. the irony of the game. Zapytałam Stevena o to, który z momentów podczas walki w klatce był tym, kiedy Steven zaufał swojej grze parterowej i postanowił, że właśnie to ona będzie tą kluczową podczas starcia. Steven odparł, że kiedy poczuł kopnięcie ze strony Daniela, na razie jeszcze oczywiście jest adrenalina, być może jutro poczuje, i kiedy upadł na ziemię, wiedział, że jakoś instynktownie porusza się lepiej, więc poszedł już to po całości i czuł swój ciężar, czuł swoje ruchy, że były one po prostu lepsze, szybsze, bardziej dobrane do całej tej walki, co oczywiście dało mu zwycięstwo. Now, what's the plan for you and for the organization in 2026? In the 2026, I heard there will be some event, of course, event in the October, I think, in the Czech Republic, in the Liberec. Maybe they're looking for some Czech fighter which will be ready after. There's already I am. Plan Stevena to oczywiście zasilenie jakiegoś eventu pod kuratelą KSW, prawdopodobnie jesienią, prawdopodobnie w Libercu, tego nie wiemy, ale tutaj Steven zgłasza swoją gotowość. One more time, congratulations, it was spectacular job, now you can celebrate. Thank you. Thank you so much, Steven. Proszę Państwa, szczęśliwa 7 dzisiaj, ponieważ po raz 7 w swojej profesjonalnej karierze MMA Michał Dreczkowski wygrywa podczas gali XTB KSW 118, ale ten Cedric Rushima to jest kawał mięsa do ujarzmienia. Udało Ci się to. Szczególnie czarnego mięsa, a te czarne charaktery, te czarne skóry mają kurde geny z kosmosu. Tak, My biali musimy troszkę więcej pracować. Oczywiście nie mówię mu, że on nie pracuje ciężko, ale oni mają po prostu łatwiej, nie? Taki żarcik po prostu. No dobrze, to dlaczego nie udało się, bo było kilka takich momentów, że było naprawdę bardzo blisko, to ground and pound, no nie udało się tego twojego krucyfiksa znaleźć, może gdybyś miał tę swoją pozycję, to wtedy byś dopiął, że tak powiem, a teraz skończyła się decyzją. Kurde, no w tej pierwszej rundzie nie wiem jak to wyglądało z boku, ale myślałem, że już go będę miał. Sędzia 2 razy mu powiedział, żeby się bronił, więc ja trochę się podpaliłem, po prostu biłem kurwa trochę na oślep. Po prostu, żeby zadać jak najwięcej ciosów. Mogłem bardziej ustabilizować pozycję, poszukać mocnego ciosu, 2-3, żeby troszkę go odłączyło. Myślę, że wtedy bym to skończył. No ale jak to powiedziałaś, była to moja 8. walka, 5. w KSW. Mam nadzieję, że jeszcze przygoda będzie trwała. No i to było cenne doświadczenie, dopiero druga moja decyzja. Myślę, że to na pewno mnie wzmocni jeszcze bardziej. Dokładnie. No dobrze, to a tak na gorąco, z czego jesteś najbardziej zadowolony, a co byś chciał poprawić?
Myślę, że... Okej, plusy. Wolę od minusów, żeby się już uczyć. Ale zaczniemy od tych plusów, że na pewno wykonałem plan. Tak, miałem sprowadzać, właśnie kontrolować, szanować pozycję. W czasie walki też wyszło to, że właśnie miałem kontrolować i podnosić za bardzo pozycję. Czasami trener powiedział, żebym podniósł 2 ciosy, znowu obniżył. Żebym właśnie cały czas głowa na szczenę, żebym po prostu szanował tą pozycję i to wychodziło, nie? Myślę, że to było kluczowe w tej walce. A minus? A minus myślę, kurwa, naprawdę miałem dobrą czutkę na treningach i tutaj też widziałem te jego pojedyncze ciosy. Kurde, mogłem wejść, ale gdzieś tam nie chciałem ryzykować tych ciosów, a mogłem, bo myślę, że też tam bym mógł poszukać szybciej skończenia tej walki, ale no cenne doświadczenie, nie? To ostatnio ode mnie, jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa, czy jeszcze tutaj na spokojnie, czy trzeba będzie uskutecznić jakieś negocjacje? No tak jak powiedziałem w walce, pan Woju musi troszkę więcej dorzucić zaskórniaków z kieszeni, posmarować dokładnie i wtedy jak najbardziej przedłużymy ten kontrakt i będziemy dalej tutaj walczyć. Jasne. Bo chcemy cię oglądać. Proszę państwa, zwycięski dzisiaj Michał Dreczkowski. Dziękuję ci bardzo za wywiad i pozdrawiam kibiców. Dzięki, Michałek. Nadal jesteśmy w centrum Kalisza, trwa gala XTB KSW 118. Z tej strony niezmiennie Paulina Klimek, ale mam nowego gościa. I tutaj, proszę państwa, Konrad Rusiński, który zdradził nam już, że odpowiednią motywacją, aby buzia była nienaruszona, jest zaplanowany wcześniej panieński. Nie żadne fight campy, panieński, nie panieński, kawalerski, przepraszam. No tak, po kobiecemu to powiedziałam, wiecie o co chodzi. No tak, na czarka o Aleksiejczuka kawalerskim będzie buzia nienaganna. Gratulacje. Dziękuję bardzo, tak. Właśnie dzisiaj w głównej mierze na rozgrzewce skupiłem się, żeby dużo pracować głową, bo czasami po prostu jak zamulę, to głowa stoi w miejscu, a dużo tego robiłem na sparingach, dużo nad tym pracowałem, a wiem, że chwila nieuwagi i potem może wszystko stanąć, więc teraz czuwałem na tym jak najbardziej. Wesele, komunia w sobotę, także trzeba wyglądać fajnie. Zarobiony człowiek, tutaj obowiązki wobec rodziny, przyjaciół. No dobra, i teraz tak, twój przeciwnik Tagir Mahmudow na papierze 10-1, same skończenia, no mocno to wyglądało, ale tutaj psycha not sitting. Słuchaj, no powiem ci tak, ale już go tak w pewnym momencie pompowali, że ja tak pod koniec sam zacząłem się zastanawiać, kurwa, może on jest jakiś naprawdę zapierdzielony, naprawdę kot. Już sam przestałem może nie w siebie wierzyć, ale ta pompa na niego, ja myślę, no kurwa, jak ja wiem, gdzie ja mierzę, wiem, z kim trenuję, wiem, ile serca zostawiam na macie i znam swoje możliwości, znam swój poziom sportowy, no ja nie dopuszczałem tutaj przegranej, bo wtedy bym zaczął rozmyślać chyba nad zostawieniem tego, nie wiem, czy to po prostu by mi służyło, jeżeli bym tutaj dzisiaj poniósł porażkę, więc ja wychodziłem, dziękuję mojej ekipie cała, co tu ze mną była dzisiaj, od narożnika do chłopaków, co pomagali mi wagę robić, całej ekipie, Aleksiejczuk Team, bo to jest zajebista jedność i jak widać wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak, szkoda, że Michała z Czarkiem z nami nie ma, oczywiście pozdrawiamy, bo ostatnio tutaj byli przy tobie, ale zrobiłeś taką robotę, że jak już cię zobaczą, to cię tak poklepią po plecach, że nie wiem, czy nie zostawią trochę śladów. No na darmo by jechali, także w sumie dobrze, że ich tu nie ma dzisiaj, niech się bawią chłopaki, znaczy Michał ciężko haruje, Czarek dzisiaj pewnie gdzieś tam sobie jakieś tyskie zero pije, także niech się bawią, niech korzystają. My się po prostu spotkamy za tydzień w sobotę, sobie porozmawiamy, pośmiejemy się jak zawsze i mimo tego, że się nie udało, żeby oni tu byli, czułem brak ich obecności, bo zawsze naprawdę Michał to jest taki i Czarek to takie 2 konie pociągowe, co tacy liderzy, także zawsze czuć ich brak, ale był Ernest, był Bartek, był Kamil, oni zastąpili ich w dniu dzisiejszym i jestem im bardzo wdzięczny za pomoc, zajebista robota, jestem z siebie dumny. I pozdrawiam moją Paulinkę i ciebie, Paulinkę. No. Dostałam też swoje pozdrowienia, yeah! Ale uwaga, teraz moje ostatnie pytanie, bo przed tobą tutaj na ściance był Michał Dreczkowski i jak zapytałam go o ocenę jego występu, jeżeli nie widziałeś, to on skończył na pełnym dystansie, wszystkie 3 rundy, bardzo fajnie, presją z góry, w takiej połówce lub pełnej gardzie intensywnie pracował, ground and pound. I ja zapytałam go o jego ocenę plusy i minusy i on powiedział, że jeżeli chodzi o te minusy, to żałuję, że nie umiał odpowiednio rozpuścić rąk do skończenia, że nie umiał wyczuć tej krwi, że nie miał tej skłonności do ryzyka. I właśnie dlatego nawiązuję do mojego poprzedniego, bo tutaj u ciebie ta umiejętność wyczucia tej krwi to było bardzo mocno widoczne. Powiedz mi, czy ty to masz, czy ty to wytrenowałeś, czy jak może wybudzić w sobie zawodnik
tę właśnie umiejętność skłonności do ryzyka w imię wyższego dobra, którym jest skończenie przed czasem. Powiem Ci tak, no tak jakby nie podpalałem się, bo ja jestem w gorącej wodzie kąpany, ja w swoim całym życiu, ja wszystko chciałem na już, wszystko chciałem na teraz i gdzieś mnie w końcu życie nauczyło, pokarało, że co ma przyjść, po prostu przyjdzie i żeby nie brać tego na siłę, bo to jeszcze pogarsza. No i nauczyło mnie po prostu tego i czekałem na swój moment. Wszedł jeden łokieć, poczułem, że siadł, zobaczyłem, że wchodzą te bomby czysto, Tagir traci przytomność, no i poszedłem za ciosem. Miałem na tydzień przed rozwalony jeszcze bardzo mocno kostkę miałem napuchniętą, myślałem, że będę musiał odwoływać walkę, ale się udało jakoś to doleczyć, no i teraz jak bombardowałem, czułem tą kostkę, ale warte to było i biłem to z miłą chęcią pomimo dużego bólu, także wydaje mi się, że wyczułem ten moment. Ja też bardzo mocno ten dosiad kontroluję, bo sparuję z różnymi zawodnikami i naprawdę, żeby wyjść ode mnie z tego dosiadu. Widziałem, że próbował, ja bym tam, nie ma opcji, żebym go wypuścił stamtąd. Piękna robota, ryzyko warte zdecydowanie tej nagrody. Teraz celebruj na komunii, celebruj na kawalerskim i gdzie tylko możesz, bo masz formę fenomenalną 8-3. Proszę Państwa, Konrad Rusiński, serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że jak najszybciej do zobaczenia może na Radomiu. Być może, gratuluję jeszcze raz. Proszę Państwa, ale działo się nie tylko w środku klatki, ale również poza nią, bo dzisiaj doping jaki był, to naprawdę pokazała dzisiaj ekipa Aleksandra Winiarskiego, który nie przyjechał po wypłatę, nie przyjechał po to, żeby tylko zrobić show, ale po to, żeby porwać serca wszystkich ludzi w Kaliszu i nie tylko. Trwa gala XTB KSW 118, z tej strony Paula Klimek, no i gratuluję tego wspaniałego zwycięstwa, nadal niepokonany w profesjonalnym MMA. Nie, mam rekord 3-1, także jedną porażkę mam. Ale No to powiedzmy, że przedłużony streak. tak, przedłużony jest 4-1, lecimy dalej. Myślę, że dałem zajebistą walkę, wychodziło mi w boksie, miałem jedną próbę obaleń, nie wyszło mi, więc zostałem w stójce, boksowałem, to jest moja najmocniejsza płaszczyzna i o tym się przekonaliście. Dokładnie, ale Dawid Kasperski to też bardzo doświadczony kickbokser, więc nie bałeś się zmierzyć z jego najlepszą płaszczyzną. Także co powiesz o nim? No, postawił naprawdę mocne warunki, ale wiedziałem, że to będzie najcięższa walka. Byłem przygotowany do tego mentalnie. Dzięki Rafałowi Mazorowi, zeniaskiniowca.pl, naprawdę świetna współpraca, polecam go każdemu, ale też nie każdy się dostanie, mówię od razu, to jest taka elita już myślę, jeżeli chodzi o coaching. Nie? Też bardzo dziękuję trenerowi Andrzejowi Kościelskiemu, Michałowi Andryszakowi, Pawłowi, tutaj Krystianowi, bo fizycznie też byłem przygotowany na 115%. Dawałem z siebie tyle na treningu i tyle pokazałem też w walce. Dokładnie, kto obserwuje Olka na jego Instagramie, na jego social mediach, mógł widzieć, jak zrelaksowany na fotelu wizualizował sobie. I teraz chciałam się zapytać, czy to, co stało się przed chwilą w klatce, pokryło się z twoją wizualizacją? Tak to sobie wyobrażałeś? Widziałem wygraną już wcześniej, wy zobaczyliście ją dzisiaj, ale ja widziałem to skończenie przed czasem. Było na punkty, też się cieszę, nie doszukuję jakiejś dziury w całym, bo wygrana to wygrana. Jeszcze nad takim zawodnikiem jak Dawid Kasperski naprawdę z wielkim szacunkiem do niego podchodzę, bo utytułowany kickbokser, a zwyciężyłem z nim w stójce. I Także jestem z siebie dumny. Dobra, i ostatnie pytanie ode mnie, czy taka sama presja, jaką dzisiaj wywierałeś na swoim oponencie, będzie w momencie negocjowania oczywiście spraw kontraktowych? No myślę, że wiesz, że liczby się zgadzają, dużo kibiców za mną przyjechało, za co jestem bardzo wdzięczny, powtarzałem to cały czas, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ja też stoję za moimi przyjaciółmi murem, także uważajcie, z kim zadzieracie. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj debiutant podczas XTB KSW 118 Aleksander Winiarski. Gratuluję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Proszę Państwa, Golden Boy jest już z nami. Troszeczkę musieliśmy na niego czekać z niecierpliwością, ale w jakim stylu powraca. No Marian Ziółkowski to wcale nie jest dla nas niespodzianka, że on umie takie rzeczy. To jest profesor i on po prostu musi odpalić się, tak jak pomagają mu okoliczności. Pomaga mu narożnik, przyjaciele, całe wsparcie również w kibicach. Wsparcie, o którym wiemy, na którym bardzo polegasz. Ale ja chciałam jeszcze zauważyć jedną rzecz, ponieważ Marian pracuje z nami nie tylko w dniu walki jako zawodnik. Marian to jest taki typ zawodnika, który po prostu żyje tym sportem, jest bardzo dużo fana tutaj, oprócz tego, że jest zawodnikiem. I Marian od czwartku pracuje w mediach, nigdy nie odmawia mi przy żadnych formatach medialnych, bierze udział w Familiadzie, zastępuje Wiktorię Czyżewską na Q&A, jeszcze dzisiaj bierze udział rano w studio, jest tak zarobionym człowiekiem, że powinni ci jeszcze oprócz tego kontraktu płacić nadgodziny, jeszcze wchodzi do klatki i robi swoją robotę, wygrywa przed czasem. Jak to jest być takim człowiekiem renesansu? Nie, no, dziękuję za te wszystkie słowa, ale Nie, bo to trzeba unaocznić, bo ludzie nie wiedzą, co się dzieje między wierszami. to prawda, to prawda. Nie, po prostu czuję się dużą częścią tej organizacji. Naprawdę to nie były puste słowa i takie, wiesz, gadanie po prostu ja naprawdę czuję, że KSW
robi olbrzymią robotę i kurczę, musimy doceniać polskie produkty. To jest naprawdę takie ważne, bo zaraz z Polski staną się Niemcy czy jakiś inny kraj zachodniej Europy. Po prostu doceniajmy, co mamy tu w Polsce. Mamy najlepszą organizację w Europie. No wiadomo, są inne bardzo mocne organizacje, które też nam depczą po piętach i dlatego nie możemy Deprecjonować ich. i deprecjonować i sami popadać samą zachwyt, bo zaraz nas prześcigną. Musimy cały czas iść do przodu, ale właśnie, żeby iść do przodu, to musi być zbudowane z ludzi, którzy nie sieją fermentu w sensie takim, że są defetystami, że są zmęczeni tym sportem, tylko kochają, cały czas się jarają tym sportem. Jeśli będziemy takich ludzi mieli tutaj wewnątrz, ty jesteś taką osobą, ty uwielbiasz ten sport, ja to naprawdę czuję, mówię to szczerze. Jest parę takich osób, które ja czuję, że cały czas się jarają tym sportem i jeśli ktoś ma ten entuzjazm, to robi to z miłością, jak jest miłość, no to wtedy to wszystko rośnie. Dlatego ja mam tą miłość, kocham ten sport, ale tak bardzo doceniam tą polską tutaj robotę i dlatego to wszystko, co powiedziałaś, to nie jest dla mnie obowiązek ani wielkie poświęcenie, ja to po prostu robię z przyjemnością. No i my z przyjemnością potem oglądamy to, co przed chwilą nam zaprezentowałeś. Wróćmy teraz troszeczkę do merytoryki. Dzisiaj, ponieważ wiemy, że jesteś wirtuozem i profesorem stójkowym, ale dzisiaj pokazałeś wszelką przekrojowość. Była praca przy klatce, był ten clinch, bardzo umiejętnie przekładany, te wszystkie przekładanki ślicznie, odpowiedzi super konterki w tych kotłach zapaśniczych, potem mądra połówka i wszystko było takie, no naprawdę nie było tam przypadkowych ruchów. No profesor all round. Nie było przypadkowych ruchów z tego względu, że pełne 2-3 miesiące, jak mantrę cały czas z trenerem Krzyśkiem Gutowskim, robiliśmy cały czas te same ruchy powtarzalne. Prawie, że to było aż prymitywne w tej powtarzalności, ale musieliśmy to wyrobić, bo nie można wszystkiego, jakby pewnych ruchów nie da się na jakimś tam czutce, tylko oczywiście to pomaga, ale pewne rzeczy trzeba przepracować jak wół. Jak się tego nie zrobi, to potem w walce właśnie nie ma człowiek tej pewności, za dużo myśli, zanim pomyśli, to już jest za późno, a to musi być wyrobione na odruchach, które, dokładnie, który nieraz brakowało mi, bo ja niestety mam tendencję nie lubię powtarzalności, a trener Krzysiek Gutowski o tym wie. I dlatego musieliśmy to robić, więc po prostu powtarzalność robiłem cały czas, też mi cały czas do głowy imputowali i Krzysiek i Hugo też teraz przed walką mówi, on da się wszystko w pierwszej rundzie, pójdzie pełnym piecem. Ja czułem, że w pierwszej rundzie izometria była straszliwa, ale nie przeraziło mnie to, pomyślałem sobie, dobrze, nie może to trwać wiecznie i przetrzymam to, całkiem dobrze się zaczynałem układać, widziałem, że tak jakoś, tak niwelowałem tą jego siłę, no i kurczę, pod koniec pierwszej rundy poczułem, że byłem na górze, poczułem że zaczyna już czuć, że nie jest w stanie tą izometrią mnie z tłamsi zdusić, tak jak chociażby Held, tą izometrią na pierwszej rundzie mnie przycisnął, ja fatalnie tam zrobiłem, Held świetnie i to była dla mnie świetna nauczka, dlatego myślę, że ta walka bardzo dużo mi dała, nie tylko te przygotowania, ale ta walka. No i tak jak powiedziałem, idę po złoto i z chęcią bardzo chciałbym się zmierzyć. Nigdy tego nie mówię, bo nienawidzę takich gadek, ale pierwszy raz w życiu to powiem, chciałbym rewanż z Heldem. Ja wiem, że go pokonam. Wiem o tym. Marcin, apel do Ciebie, apel też do włodarzy, jest rewanżyk do zrobienia, o rewanżach też było mówione w Familiadzie, to fajna nowa historyjka byłaby napisana, to ja jeszcze tylko o akcji kończącej, bo wiem, że tutaj byśmy mogli spokojnie podcast zrobić, jeśli chodzi akurat o nasze rozbijanie walk na czynniki pierwsze, ale bardzo mądra połóweczka, mądra klata w klatę, rozpłaszczanie. No i potem teraz mi wytłumacz, skąd wiedziałeś, kiedy przełamać Marta w taki sposób, że czy zdecydować się jednak po duszenie, czy zdecydować się na rozpuszczenie Ground and Pound, bo to jest pewnego rodzaju ryzyko i trzeba tę jedną szalę wybrać z tamtej pozycji. Pomyślałem, że spróbuję duszenie, no bo ja lubię zawsze poddawać, ale czułem, że on dobrze ustawił głowę i że jest na tyle silny, że nie dam rady tej ręki wsadzić. Był naprawdę silny i był dobrym zawodnikiem, naprawdę dobrym. Jeśli ktoś się przerazi jego siły, to może sobie łatwo walkę ustawić. Więc po prostu tutaj trzeba było być cierpliwym i właśnie zachować spokój. No i kończąc odpowiedź na Twoje pytanie, to tak jak mówię, czułem, że on jest na tyle silny, że nie da mi ręki włożyć, więc pomyślałem, dobra, no to druga opcja bicie. No i to się udało. Super, mamy ten algorytm, mamy przepis na sukces i mamy z powrotem naszego złotego chłopaka. Marian Ziółkowski wygrywa i wcale nie mówi stop. Zaprasza też w tany Marcina Helda. Dziękuję Ci serdecznie. Zapraszam do Medicala, Ula. Dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców MMA, ale przede wszystkim tym, którzy wspierają KSW. Dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do podziękowań.
Nadal trwa gala XTB KSW 118. Ja jestem tutaj z Walerią Mircią, który dopełnia dzisiaj trylogię ze swoim bardzo znanym już przeciwnikiem Romanem Szymańskim i rozprawia się z nim przed czasem, nokautując go w drugiej rundzie. Waleriu, ty już bardzo dobrze znasz Romana, znasz jego wady, zalety, co sprawiło, że druga runda, oprócz tego tej historii z okiem, była taka, że poczułeś wiatr w skrzydłach, poczułeś tę siłę, tę przewagę. Valerio, tu già conosci molto bene il tuo avversario, allora che è successo esattamente che nella seconda round sapevi proprio come vincere questa gara? Sì, salute a tutti. Questa volta, dopo come ho detto prima, una nuova versione di Mircea e Valerio. Ho cambiato totalmente la mia strategia di combattimento. L'abbiamo studiato molto bene assieme ai miei allenatori in Thailandia. Tak jak wspominałem na konferencji, i to jest nowa wersja mnie, bardzo mocno się przygotowywałem, studiowałem mojego przeciwnika i to się powiodło. My wiemy o tym, że jesteś w ścisłym topie naszej organizacji, ale teraz, kiedy już nie ma Saladina Parnasa, bardzo dużo zaczyna się dziać w waszej kategorii wagowej. Ty wygrywasz nadal. Przed chwilą wygrał Marian Ziółkowski. Zaczyna być bardzo gęsta atmosfera. Co o tym myślisz? Tu sei nel nostro top della nostra organizzazione, hai vinto anche Marian. Cosa pensi adesso perché l'atmosfera è più densa? Cosa penso? Ragazzi, io penso che già mi merito questo combattimento dal titolo del campione. Io voglio il titolo del campione nel prossimo match. Datemi questo combattimento per il titolo. Uważam, że już zasługuję na tą ważną walkę o tytuł, więc jestem gotowy, dajcie mi tą walkę. A czy masz jakiegoś wymarzonego przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? Czy to może być Marian, czy myślisz o kimś innym? No bo nie ma teraz króla. C'è qualche avversario che proprio pensi che lui può essere tuo avversario, Marian o qualcun altro? Non importa, chi decide l'organizzazione con quello. Datemi il combattimento, non mi importa con chi, anche con Mike Tyson, ma già è vecchio. Nie ma to już znaczenia, po prostu jestem gotowy na tą walkę, dajcie mi przeciwnika, nawet Mike Tyson. Bardzo tobie dziękujemy, Waleriu, i życzymy takiej wspaniałej formy również w przyszłych pojedynkach. Ti ringraziamo molto e ti auguriamo una forma così anche il prossimo combattimento. Dziękuję bardzo, I'm ready for belt. Give me my belt, please. Thank you so much. Grazie mille. Grazie. Proszę Państwa, and new, pierwszą mistrzynią KSW w wadze piórkowej, kobiecą mistrzynią w kategorii do 61 kg zostaje Sara Luzar-Smajć, która była już w organizacji, wybyła na chwilę, nauczyła się wielu mądrych rzeczy i pokazała je dzisiaj w klatce. So you've been here before, then you went away. You traveled a lot, you learned a lot, you came back, you returned, and now you showed us all what you've learned. And it was hell of a lesson, not only for us, for your opponent, but also for you. How does it feel? It feels so great. I think only now I am aware how much I worked actually, and still I am not my best version. Still, I keep learning and learning. I'm only one and a half year with my coach and my new team, and I think we will only keep getting better from fight to fight. Sara tutaj mówi nam, że tak naprawdę sama jeszcze nie ogarnia tych emocji, nie wie co się dzieje, ale obiecuje nam, że to nadal nie jest jej najlepsza wersja. Ona jest dopiero 1,5 roku ze swoim nowym trenerem i ze swoim nowym teamem, także ona będzie ciągle wzrastać, ewoluować i pokazywać, co ma najlepszego. How did you see the fight? It was 5 super intense, super dense round, high level, top-notch stand-up from both sides, but your boxing was sharper, faster, and kind of like smarter. You saw the movements. However, wrestling was on Victoria's side. It was a very worth watching matchup, it was very worthy to experience it all. This is what makes me happy the most, when someone says that actual fight was really good, not only my win. This is what I want for people to see. And I'm happy to share the cage with Victoria. And you know, like you said, like I was traveling and keep learning, and I feel that only now I'm really mature for the belt. Like before, when I was in KSW, I was still not at this level, not only physically but mentally, and only now when I'm a little bit older I can see that now it's my time. Moi drodzy, Sara tutaj nam mówi, że
ona tak naprawdę dopiero teraz może prezentować to, co chce wam zaprezentować i bardzo się cieszy z tego sposobu, w jaki zaprezentowała się podczas walki, że ta walka wyglądała tak, jak wyglądała, że to był wysoki level walki mistrzowskiej i że wtedy, kiedy ona podróżowała, walczyła z różnymi nacjami, z różnymi przeciwniczkami, uczyła się wiele i zaadaptowała to dzisiaj do swojej gry. Pokazuje to, jak bardzo niedojrzała była wcześniej, kiedy wcześniej zasilała organizację KSW i jak bardzo zmieniła się, a przede wszystkim również mentalnie i psychika jej głowa. Alright, so what's the plan for you now? Because you seem to be a little bit busy because Champ has a lot of different duties apart from just fighting. Yes, I think what I need to do now is keep getting better, maybe work a little bit more on my conditioning, and then I need to keep defending my belt, because one thing is to actually become champion and the other thing is to, keep defending belt, because when you are a champion, only best of the best are coming to fight you. So now we need to keep learning and to improve in all segments of fight. Alright. W odpowiedzi na pytanie, kiedy zapytałam tutaj Sarę o plany, jakie mistrzyni tutaj snuje w przyszłości, ponieważ jako mistrzyni będzie miała teraz pełne ręce roboty, Sara mówi oczywiście tam z małym przekąsem, że na pewno popracuje sobie nad kondycją, ale również wie, że zupełnie inną perspektywą jest bronienie pasa, a jego zdobywanie, ponieważ same najlepsze wygłodniałe wilki są w kolejce po zdobycie o ten pas, więc ona musi być gotowa na wszystkie te starcia i na tym także się skupi. Alright. No more tears to cry, because now the celebration is going on. You are the very first Bantamweight KSW champion, the very first Balkan one, holding the European, one of the biggest European title. Here when it comes to pro MMA, you can be proud as much as you can celebrate as much as you can. You are the queen. Thank you so much, and I think I gave myself the best birthday present, and that's it. Now it's time to drink. Yeah, definitely it is, so bon appetit and cheers. Tutaj Sara nam tylko mówi, że zrobiła sobie najlepszy tylko prezent, jaki mogła, urodzinowy. Przypominam, że wczoraj miała swoje urodziny, no i nie zostaje nic innego, jak tylko wznieść toast. Congratulations, relax and chill. Thank you so much, guys. Thank you. Zakończyliśmy właśnie pierwszą w Kaliszu, ale już 118. galę KSW. Z tej strony ostatni raz już dla Was Paulina Klimek, a ze mną Piotr Kuberski. Nie pierwszy i nie ostatni raz nas zachwyca. W pierwszej rundzie rozprawiając się dzisiaj z Michałem Michalskim, kolejny raz broniąc pasa i dokładając, które zwycięstwo w swojej profesjonalnej karierze? 18. Masz 18 dzisiaj. 18 masz dzisiaj swojego profesjonalnego MMA zwycięskiego. Szok. No i Tort i świeczki. 15 win streak i chyba 15 przed czasem. No. I tylko ten Kuba Kamieniarz, co ci głowę raz urwał. A tam bardzo dobrze mi wtedy urwał, bardzo się cieszę. No walka świetna, dziękuję. Walka świetna. Walka świetna, no bardzo mi się podobało, jakby to całe rozwinięcie, choć naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, ja tej łydki w ogóle ani razu nie kopnąłem na rozgrzewce. Po prostu to weszło raz, drugi, trzeci i już mówię, nie zmieniam tego planu, jeżeli wchodzi, to nie zmieniamy coś, co działa. Niby banalne, każdy gdzieś mnie kojarzy z tych calf kicków, no ale naprawdę działa, ale to naprawdę nie miałem w ogóle tego w głowie. Bardziej tutaj chciałem ekwilibrystycznie kończyć walkę, czyli obrotowe łokcie, opadające, front kicki, kopy na twarz. No wyszło inaczej, ale wyszło zwycięsko w pierwszej rundzie, w drugiej minucie szok. Słuchaj, Kuber, bo ty masz taki ten przegląd tej stójki i przegląd sytuacji, ty wszystko widzisz, co się dzieje i tutaj Michał miał na ciebie taki plan, nie wiem, czy cię zaskoczyć tym tempem, tym ferworem, żeby wjechać z kartami, tak wszystko położyć, co ma na stół, czy zaskoczył ciebie tym, co zdążył pokazać przez te 2 minuty, czy przeczuwałeś, jak w ogóle, jak oceniasz te skromne, bo 2, ale spektakularne minuty? Wiesz co, uważam, że byłem bardzo taktycznie dobrze przygotowany, mianowicie dobrze pracowałem na nogach, nie uciekałem tylko do tyłu, ale też łapałem kąt. Dlaczego? No bo Michał często lubi ponawiać lewy, prawy, lewy się czasami jeszcze wbijał się prawym, dlatego też nie chciałem mu pozwalać na to, by się rozwijał, bo wtedy jest bardzo niebezpieczny, dlatego też chciałem odskoczyć do tyłu, łapać bok i patrzeć, co się dzieje. I często właśnie była sytuacja, kiedy on się znalazł klatką na twarzy, a ja już zachodziłem sobie go od drugiej strony. No,
dla mnie fenomenalnie taktycznie podłożony, ale naprawdę nie wiedziałem, że po takim lewym prostym, choć był mocno sztywno bity, ale też widziałem później na powtórce, że Michał po prostu się wepchnął troszeczkę, chyba chciał uderzyć prawym zamachowym, ja wstrzeliłem się idealnie w tempo, kładąc go na deski. Już szczerze mówiąc po tym lewym widziałem, że już nie ma co zbierać. Spojrzałem jeszcze na Łukasza Bosackiego, nie było komendy stop, więc musiałem jeszcze dobić. Jasne. Powiedz mi, ta cała analiza, to wszystko, te wszystkie sytuacje, te mikrosekundy, które ty opisujesz takim no, kwiecistym językiem i specjalistycznym wręcz, kto ci przygotowuje ten przegląd? Czy to ty jesteś takim pasjonatem a la Marian Ziółkowski, że sobie sam analizujesz, czy masz od tego specjalistów, czy to jest Marcin Bilman, czy to jest cały Ankos, czy jakby gdzie jest ukryty ten geniusz tego przeglądu tej stójki? Bo to jest bardzo niespotykana sytuacja. Bardzo mi miło, znaczy zostałem nazwany geniuszem, choć w podstawówce nie było lekko, w sensie z nauką. To było dawno, już nie myśl o tych demonach. Ale wiecie co, no nie wiem, no znaczy na pewno i Mariusz Koperski, i Marcin Bilman to są osoby, które nam mają bardzo podobne ze sobą flow. I bardzo to się fajnie zazębia. Jeden pokazuje mi bardzo fajną pracę na nogach, drugi pokazuje mi łokcie obrotowe i tak dalej, i tak dalej. To się tak, to jest raz. Dwa, też bardzo dużo też podchodziłem po to sam analitycznie. Mam jakby takiego wewnętrznego mentora, który on mi pozwala jakby to się rozwijać, łapać te dane, pamiętać je i je wykorzystywać od razu na tu i teraz w walce. Też nie ukrywam i tutaj zareklamuję Rafała Mazura z Zenia Skiniowca. No tutaj też mieliśmy naprawdę na sesjach z nim Michał został znokautowany 600 000 razy, nie? Bo to było, mówi, obojętnie co, tylko siejesz zniszczenie, unokautujesz w jaki chcesz sposób i faktycznie mnóstwo razy go nokautowałem w tych moich podświadomych myślach, ale nie znokautowałem go nigdy lewym prostym, ale i tak no, cieszę się turbo i bardzo dziękuję wszystkim za to, że są ze mną i za to tak wspaniale idziemy przez tą drogę sportową i mam nadzieję, że to jeszcze chwilę potrwa. Ty nawet oprócz tego, że przewidujesz przeciwnika, to przewidujesz moje pytania, bo o co chciałam konkretnego zapytać znowu? Ja chciałam zapytać, czy wśród tych 600 000 wizualizacji był ten lewy prosty i ty właśnie mnie przepowiedziałeś. Ja nie wiem, w jaki sposób mam teraz za bardzo z tobą rozmawiać. Może teraz tak, ostatnie moje pytanie na dzisiaj i będziesz sobie celebrował. Gdzie jest jakiś twój sufit? Bo jakby ty sobie malujesz, my już nie mamy płótna w ogóle. 2 pasy. Who knows? Ale to najpierw jeszcze... Jakiś apel jest? Nie. No wiemy najpierw, co się musi stać, co ma wisieć nie utonie, a więc pewnie to się zdarzy, mam nadzieję, w tym roku. A co dalej? No nie wiem. Też wiecie, nie chcę jakby układać sobie pewnych rzeczy, jestem na tu i teraz, chcę teraz cieszyć się zwycięstwem, pojechać na małe wakacje, spędzić czas z rodziną, odpocząć, przytyć, zjeść dużo czekolady, dużo tortów i biszkopcików i croissantów pistacjowych, a później zobaczymy co dalej, ale na pewno chciałbym jeszcze w tym roku raz zawalczyć. Dobra, to ja jeszcze tylko rzucę takie 2 słówka i ty już robisz z nimi co chcesz. Paweł Pawlak. Tak. No właśnie, z tobą się rozmawia równie przyjemnie. Ja tylko walczyć bym z tobą chciała, mam ten przywilej w swoim życiu, że nie muszę. Proszę państwa, and still Piotr Kuberski nie daje nam argumentów na nic innego, jak tylko nazywać go królem. Dziękuję. Dziękuję. Super, dzięki śliczne.